Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj porozmawiamy sobie o kapryśnej włóczce poliestrowej. Tutaj napiszę Wam, jakie są różne firmy. Najbardziej znaną jest chyba włóczka z firmy Himalaya, która się nazywa Dolphin Baby. Ja akurat mam tutaj troszkę inną, bo mam Lunę Art Baby Foxa, kupiłam ją sama, żeby Wam właśnie tutaj pokazać to. Tutaj jest ich parę, bo wiem, że są z różnych firm i one się wbrew pozorom zachowują niektóre troszkę inaczej, ale omówimy tutaj taki główny ich problem, czyli jak ja to mówię, cycyk i problemy z Magic Ringiem. Pokażę Wam także dzisiaj przykładowo, jak wyglądają z różnymi szydełkami, więc zacznijmy. Ok, więc dzisiaj pokażę Wam przykład z szydełkiem 4 mm, z szydełkiem 4,5 mm, z szydełkiem 5 oraz, jak zauważyliście, co pół, czyli 5. Gdzie to jest? O, z tej strony 5,5. Według banderoli jest napisane, a raczej narysowane głównie, że do tej włóczki najlepiej użyć szydełka 4,5 mm. Ale ja wiem, że ta włóczka jest przerobiona bardzo różnymi wielkościami szydełek. Ja preferuję akurat 5,5, ale specjalnie dla przykładu chcę Wam pokazać, jak ona się zachowuje, jak różnie się zachowuje w zależności właśnie od wielkości szydełka. Więc zacznijmy od mojego ulubionego, czyli od szydełka 5,5 mm i zobaczcie, oczywiście podkreślę, że wszystkie te 4 tutaj przykładowe robótki są zrobione dokładnie tak samo, czyli mają tutaj Magic Ring z 12, później jest dodane 6, czyli 18, kolejne 6, czyli 24 i kończymy tutaj na okręgu 30 półsłupeczków. No dobra. O pół milimetra mniejsze, już widać, że kształt jest ciut inny, tutaj jest trochę. O, ona też jest wypukła, no nie jest zupełnie płaska. Hopka, już widać, że jest coraz bardziej wypukła. Przy jeszcze mniejszym szydełku jeszcze bardziej. Hopka, tutaj dołożę. I przy jeszcze mniejszym, czyli tym naszym dzisiejszym najmniejszym, czyli 4 mm, zobaczcie, ona wygląda jak taka mała skorupa żółwia. A niby jest to samo, tutaj prawie płaskie, a tutaj prawie okrągłe, zaokrąglone, nie można powiedzieć, że prawie, prawda? Więc widać, jaką dużą różnicę robi szydełko. Wiadomo, nie od dziś, że szydełko nie robi, wielkość szydełka nie robi tylko tutaj takich różnic, ale tutaj w tym momencie można sobie bardzo łatwo odpowiedzieć na pytanie w związku z tym, dlaczego na przykład robią mi się dziury nam właśnie HDB, tak? Hewlett chciałam powiedzieć. Himalaya Dolphin Baby, dobrze, czyli HDB. Często jest tak określana. Tak się przyjęło, że zazwyczaj ta poliestrowa to HDB na tych wszystkich różnych grupach i każdy wie, o co chodzi. Dlatego będę się posługiwała tym także skrótem, żebyście tutaj wiedzieli, o co chodzi. Więc tak, HDB robi różne problemy. Między innymi jest to właśnie różnica kształtów. W zależności od tego, jakie szydełko jest użyte, różni się ono tutaj później w kształcie. Ta robótka będzie się inaczej zachowywała. Oczywiście dodatkowa różnica jest taka, że zobaczcie, że jak sobie od brzegu do brzegu wezmę, to zobaczcie, jaka tu jest różnica. Tu jest dobry centymetr różnicy, więc jeżeli bym dalej sobie dodawała, to będzie widać, że to zrobione szydełkiem 5,5 w porównaniu do tego, co jest zrobione 4, będzie różnica wielkości, więc jak chcecie nie narobić się więcej półsłupeczków, po prostu wystarczy wziąć trochę większe szydełko, ale co jest najważniejsze, jeżeli przerabiasz wszystko bardzo luźno, to zawsze mówię, użyj mniejszego szydełka, bo to, jak tutaj manewrujesz tym szydełkiem i jak nim operujesz, z czasem się wyreguluje, jeżeli jesteś na początku swojej drogi. Ale jeżeli już robisz długo, a nadal jest to dość luźne, w tym momencie lepiej wziąć mniejsze szydełko, włóczka się lepiej ułoży i nie będziesz miała takich problemów. Nie będziesz miał, bo wiemy, że niezależnie tutaj od wszystkiego przecież można szydełkować. Ok,
A jeżeli robisz bardzo ciasno, to w drugą stronę. Bierzemy większe szydełko. Oczywiście nie łączymy luźnego przerabiania z dużym szydełkiem, bo wtedy mogą powstać przestrzenie, gdzie będzie widać palec. Dodatkowo, jak ściaśnić taką włóczkę, to jest właśnie X albo V. Czym to się różni? To jest rodzaj przerabiania włóczki, o tym mam tutaj cały filmik i tam też jest właśnie o rodzaju wielkości szydełek, ale też jest pokazane to, czym się różni X od V-ki. Chciałam powiedzieć od Y, a tu chodzi przecież o V-kę. Ok. Oczywiście przede wszystkim jeszcze bardzo ważna rzecz. Czego nie lubi ta włóczka? Dużo osób, które chce zacząć szydełkowanie, które chce zacząć swoją przygodę z szydełkowaniem, bierze właśnie tą włóczkę, no bo jest urocza, no przyznajmy. Puszysta, piękna, ładna, maskotki z niej wychodzą niesamowicie urocze i po prostu chce się je przytulać. Ale ta włóczka, po pierwsze, nie lubi prucia. Zobaczcie. Biorę i co się dzieje? Zostaje rdzeń. Bardzo, bardzo trzeba uważać, bo jeżeli będziemy pruć ją drugi, trzeci, piąty raz, to będzie tragedia. Jeszcze w momencie, kiedy robimy dość luźno i dość dużym szydełkiem, nie będzie tutaj aż takich dużych problemów. Znaczy się, będzie chciała się siepać, ale dużo więcej przeżyje. Jeżeli robimy dość ciasno i robimy ją małym szydełkiem, to tutaj sprawa niestety będzie wyglądała troszkę inaczej i prawdopodobnie po pierwszym pruciu, po pierwszej próbie prucia włóczka tego po prostu nie zniesie i cała nasza praca pójdzie na marne. Więc tutaj to jest z takich podstaw. Nie przestraszcie się, ta włóczka niby jest przyjemna, ale trzeba się też jej trochę nauczyć. Co jest dodatkowe, czyli kolejna rzecz, która jest dobra, ale niedobra w tej włóczce, to jej wygląd. Z jednej strony wybacza błędy, bo nie widać pomyłki, ale z drugiej strony nie widać. No właśnie, nie widać, gdzie jest półsłupek, nie widać, gdzie jest dodawanie. Oczywiście w trakcie, jak już będziecie przerabiać taką włóczkę kolejny raz, nie będzie problemu, bo już się nauczycie, że jedna linia to półsłupek, a na przykład tutaj takie serduszko z dwóch linii to jest dodawanie. I spójrzcie, Boże, powiedzcie, pokażcie. No nie, spójrzcie tutaj. Jak się popatrzymy, spojrzymy dokładnie, to widać, że te linie to są zwykłe półsłupki i nagle jest taka gęstwinka, tutaj takie serduszko i tutaj jest dodawanie. Ale oczywiście w pierwszym momencie, nawet jak sama zaczynałam przerabiać tą włóczkę, to za cholerę nic nie widziałam i strasznie mnie to frustrowało, więc na sam początek do nauki półsłupków warto sobie użyć nawet zwykły sznurek poliestrowy albo włóczkę właśnie bawełnianą, nawet akrylową, bo ta włóczka jest płaska, nie jest puszysta, jest gładka, nie płaska, nie to słowo. Jest gładka i po przerabianiu półsłupeczków na niej wszystko będzie ładnie widać w porównaniu do tego. Zobaczycie, że będzie widać wtedy te X-y i V-ki, co tutaj na tej włóczce jest niemożliwe. Tu nie widać, że to są X-y i nie, jakbym robiła V-kami, to też by tego nie było widać. No i odwieczny problem, czyli cycek. Wiem, że to brzmi brzydko, ale spójrzcie na to. Czy to wygląda fajnie? To, co tutaj powstaje? No nie. No to po prostu już go tutaj widać. I on tak zostanie. Nie wciągnie się. Nie ma takiej opcji. Zobaczcie, to jest dokładnie ta sama robótka, tak samo zrobiona. I tutaj tylko nitka mi wystaje, więc to nie jest błąd, po prostu gdzieś za luźno zrobiłam. Ale zobaczcie. Tu sobie już przesunę to, bo nie jest nam już tutaj to potrzebne, a ściąga mi tutaj ostrość. Zobaczcie. Ta robótka jest płaska. Nie wystaje żaden dziwny wyrostek. To jest robione niby tak samo, a jednak nawet jak ją spłaszczę, nawet jak ją chcesz spłaszczyć, to ten cytek zostaje. Zobaczcie, jaka różnica. Widzicie to? I teraz, jak to zrobić? Ja Wam powiem. Oczywiście, jeżeli zaczynamy i tutaj mamy przykładowy wzór, schemat. Mamy Magic Ring z 6, mamy dodawanie, no ostrości, moja ręka nie chce iść ostra. Mamy Magic Ringa, mamy dodawanie do 12, mamy dodawanie do 18, do 24 i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale właśnie ten Magic Ring z 6 wystaje nam, a tutaj nie wystaje. Dlaczego? Ponieważ Magic Ring i drugi rząd, czyli dodawanie do 12, zniszczyłam. Nie zrobiłam tak. Zrobiłam od razu Magic Ring z 12. Dzięki temu tutaj jest szeroko,
a kolejny rząd, czyli ten trzeci, który daje dodawanie co drugie i powstaje nam 18, robię tak samo, tylko że już nie jest trzecim rzędem, a jest drugim rzędem. Czyli tak jakby wszystkie kolejne rzędy przesuwamy w górę, po prostu zamiast Magic Ringa i pierwszego dodawania, czyli drugiego rzędu, robimy Magic Ring z 12. I ta sama jakby metoda działa przy Magic Ringu 4, Magic Ringu 5, Magic Ringu 7, nawet 8. Przy 9 można próbować już robić normalnie według schematu. Ona wtedy teoretycznie nie powinna tego zrobić, ale to warto sobie sprawdzić. No, tak jak często powtarzam, bo szydełkowanie jest na tyle cudowne, że można sobie wziąć, spróć. Oczywiście ta włóczka nie zawsze to przeżyje, ale warto to sobie sprawdzić. Bierzesz, sprawdzasz, czy rośnie. Zobaczcie, tu jest ile rzędów? 2, 4, 6 rzędów zrobionych i już widać ostrości. I już widać, że to zostanie. No, przykro mi, ale to się już nie wciągnie, nawet może się tutaj bardziej to gdzieś uwypuklić później. Nawet jak wezmę, ściągnę go, będę próbowała go ściągnąć, to on już tego nie zrobi. I będzie wyglądał jeszcze gorzej. To będzie się taki, bo nawet jak naciągniemy go później od spodu wypełnieniem, to i tak to zostanie, serio. Więc jakby tutaj nie ma co przeżywać z tym, po prostu wystarczy zrobić od razu od drugiego rzędu, czyli Magic Ringa z taką ilością, jaka jest tutaj w drugim rzędzie pokazana i nie będzie absolutnie żadnego problemu. No, więc myślę, że tutaj wszystko powiedziałam. Pamiętamy, włóczka włóczka HDB nie lubi prucia. Jeżeli robisz za ciasno, to sobie powiększ szydełko, jeżeli robisz za luźno, weź sobie mniejsze szydełko. Uważamy na Magic Ringa. Właśnie, muszę jeszcze to Wam pokazać, bo krążą plotki, że na HDB nie da się zrobić Magic Ringa. Da się, tylko trzeba dać jej więcej przestrzeni. O co tu chodzi? Że na Magic Ringu po prostu musimy zrobić troszkę luźniejsze półsłupki i ona wszystko zniesie. Zobaczcie, wezmę swoje ulubione szydełko, 5,5 mm, ulubione w sensie do tej włóczki, bo tak naprawdę to ulubione to 3,5 moje. Bierzemy, hop, normalnie przerabiamy tutaj, hop, hop, hop i zobaczcie, tutaj jest normalnie nitka do Magic Ringa i biorę, normalnie podkładam, przecież ta włóczka jest jakby pod tym względem normalna, tylko że teraz jak wyjmuję, to robię troszkę większe te oczka, po to, żeby ta puszysta włóczka między tutaj półsłupkami, pod tymi półsłupkami nie była taka ściśnięta, żeby ona tam miała przestrzeń właśnie do tego ściągania. Ja tu tutaj na przykładzie tylko zrobię parę tych półsłupków, żeby Wam pokazać. 3, 4, zobaczcie, troszkę biorę ją bardziej naciągam. Robię tutaj większą tą przestrzeń. 5, nie wiem czy dobrze liczę, 6, 7 i 8. Powiedzmy, że jest 8. Nie liczyłam. No i co? I normalnie ją ściągam, tylko że sprawdzam to i dość delikatnie to robię. Nie ciągnę przede wszystkim gdzie? Na końcu, bo jak pociągnę na samym końcu, to co się stanie? Włóczka mi się nie przeciągnie, tylko zostanie mi, ten puszysty, tutaj, ta puszysta część zostanie mi. Tu naprawdę, widzicie to? To nie o to chodzi. I im dalej będę ciągnęła tym, a tutaj będzie później ciężej pociągnąć. Biorę tu blisko. Nie trzymam na półsłupku, tylko trzymam tu wyżej, tak, żeby nie ściskać tej włóczki. I tutaj sobie nawet troszkę dalej. Zobaczcie, ona idzie. Ona się przeciąga. I nawet tu zostaje cało puszysta. No, tutaj się troszkę przeciągnęła, ale zobaczcie, biorę, ściągnęłam. Dało radę zrobić Magic Ringa. Dało radę, oczywiście. I taka włóczka będzie lepiej ściśnięta niż oczka łańcuszka. I mamy tutaj nad nią większą kontrolę. I wiadomo, normalnie dalej tutaj przerabiamy. Czyli Magic Ring jest możliwy. To jest mit, że się nie da zrobić, tylko trzeba tutaj zrobić większe, po prostu luźniejsze trochę te półsłupki. Później w kolejnych rzędach przerabiamy je oczywiście normalnie. To co? Jeszcze raz podkreślmy tutaj tą włóczkę. Pierwszy punkt, nie nadaje się dla początkujących, ponieważ z jednej strony wybacza błędy, ale z drugiej strony nie widać na niej półsłupków. Druga, nie lubi prucia.
czyli musimy uważać, jak prujemy. Jeżeli robimy bardzo ciasno, no to prawdopodobnie nie przeżyje nawet pierwszego prucia. Kolejna rzecz, jeżeli robimy ciasno, bierzemy troszkę większe szydełko. Jeżeli robimy luźno, bierzemy trochę mniejsze szydełko i da się zrobić magic ringa na tej włóczce. I ostatnia rzecz, jak stworzyć gładką włóczkę bez tak zwanego cycka. Po prostu zaczynamy od drugiego rzędu, czyli tu przykładowo było, że jeżeli magic ring to 6, a później dodawanie do 12, to od razu robimy magic ringa z 12 i kolejne rzędy jakby nam się przesuwają o 1 i dalej dodajemy co 6, żeby przypadkiem nie dodać nagle co 12. Mam nadzieję, że wszystko było dość jasne. Oczywiście w razie pytań, komentarzy do Waszej dyspozycji, albo tutaj Instagram. Oczywiście cały czas trwają różne warsztaty stacjonarne. Wszystkie informacje o tych warsztatach znajdziecie u mnie na stronie. Link oczywiście także jest tutaj pod filmikiem. To co? Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek i czekajcie na kolejne filmiki instruktażowe, czy to też takie poradniki jak ten. No i dziergajcie, miejcie z tego satysfakcję i pamiętajcie, każdy może dziergać. To co? Do następnego. Pa!